Dzień dobry. Pierwszy rower miejski, który jest na systemie DJI. Fenomenalna kultura organizacyjna, bardzo uprzejmi ludzie. Proszę bardzo, cyk i rower jest gotowy do jazdy. Para zażyczyła sobie rowery Eco Grey i chcieli, żeby one były w tym samym kolorze. Normalnie to nikt tutaj nie może włazić, bo tutaj jest ekspozycja. Jest jeszcze kilka smaczków na stoisku. Są to gravele w wersji elektrycznej. Dealer sprowadzi dla siebie taki rower w 2 do 4 tygodni. Fantastycznie. Dobrze, to już nie przedłużamy. Cześć siemanko, ja nazywam się Darek Grudniewski, a to jest mój szanowny kolega Bartosz. Dzień dobry. Cześć Darek, hej. Witam serdecznie. Oczywiście tutaj na Eurobike'u jest bardzo dużo stoisk, na tych stoiskach też są polskie firmy i tam są oczywiście polscy ludzie, ale też są niemieckie firmy, gdzie możemy znaleźć polskich ludzi. Od jak dawna pracujesz w firmie Velo de Ville, To Bartosz? jest fajna historia, bo zacząłem rok temu na Eurobike'u, więc tak naprawdę mija mi teraz pierwszy rok pracy w firmie. I jak się pracuje w tej firmie? Czy to jest taka typowa niemiecka firma, gdzie jest chill i spokój i wszystko pięknie zorganizowane, tak jest? Fenomenalna kultura organizacyjna, bardzo uprzejmi ludzie, bardzo cierpliwi, wszystko tłumaczą, dają tobie przestrzeń na to, żebyś popełnił błędy, nauczył się i dają przede wszystkim czas na to, żebyś osiągnął swoje cele. A jaka jest twoja rola w organizacji w firmie Velo de Ville na polskim rynku? Bo ty, rozumiem, nie pracujesz w Niemczech, tylko pracujesz dla niemieckiej firmy w Polsce, tak? Tak, dokładnie. Pracuję dla niemieckiej firmy w Polsce. Jestem zatrudniony na stanowisku country managera. Odpowiadam za całość biznesu w Polsce tak naprawdę, więc poza sprzedażą robię też marketing, buduję świadomość marki. Jestem na takich eventach jak tutaj, ale oczywiście też w Polsce. Dbam o to, żeby budować rozpoznawalność marki i maksymalnie zwiększać sprzedaż rowerów, głównie elektrycznych na rynku polskim. Tak, no bo to się zwykle teraz sprzedaje. Macie tutaj bardzo dużo fajnych rowerów i czy ja mogę Cię poprosić, żebyś potrzymał chwilkę kamerę? Z przyjemnością. A ja po prostu pogadam na spontanie o tym, co Absolutnie. tutaj zobaczyłem. No to Działajmy. jedziemy, yo! Zaczynam od roweru, który nazywa się Revo C i to jest dla Velo de Ville dosyć wyjątkowy rower, z tego powodu, że jest to pierwszy rower miejski, który jest na systemie DJI, czyli tutaj mamy piekielnie mocny silnik DJI, 120 Nm nawet w szczycie, fajnie zintegrowany wyświetlacz, mamy zamontowaną baterię 600 Wh, bo taka się mieści w tą ramę, ale tak naprawdę taka jest wystarczająca do rowerów miejskich, bo zwykle energię z baterii zużywamy tym, że wjeżdżamy gdzieś wysoko pod górę. Tutaj nie będziemy prawdopodobnie tym rowerem jakichś mega dużych przewyższeń robili. To jest rower, który ma być wygodny, szybki do jazdy po mieście, świetnie nas wspomagający. Jest to rower taki typowy miejski, czyli ma te rzeczy już fabrycznie zamontowane. Jeżeli sobie zbudujemy taką specyfikację, ma te rzeczy, które są potrzebne, czyli dobre oświetlenie, wysokiej jakości błotniki. Błotniki są wykonane też z metalu, więc to wszystko jest sztywne. Bagażnik w związku z tym też możemy fajnie obciążać. MIK, czyli to jest ten system mocowania tutaj różnych szyn na tym rowerze. Dodatkowo taka ciekawostka, urządzenie Abusa, który jest wbudowane fabrycznie w ramę, tutaj możemy klucz włożyć i od razu do ramy mamy zintegrowane zapięcie do tego roweru, żeby ten rower zabezpieczyć. Fajnie wyglądają też te wszystkie tutaj kontrolery, które mamy po lewej i po prawej stronie. Mocne hamulce Shimano, nie za szeroka kierownica. Ja jestem fanem też raczej takich węższych kierownic. Bardzo mi się też podobają tutaj te gładkie opony. No to jest taki typowy łobuz, mieszczuch, szybki rower do pędzenia po asfalcie. Ktoś może powiedzieć, ok, ale aluminiowa rama, a tak naprawdę nie mam problemu z aluminiowymi ramami, jeżeli są to rowery, które nie muszą się odrywać od ziemi, a taki rower raczej nam zależy na tym, żeby jeździć przyklejonym do podłoża, więc ciekawy ruch ze strony Velo de Ville, że zaimplementowało pożądanego DJI do swojego roweru miejskiego. Co wyróżnia tą markę wśród innych marek dostępnych w naszym kraju i za granicą? Z czego słynie Velo de Ville? Okej. Dlaczego to jest firma, którą ty też wybrałeś jako miejsce swojej pracy? Firma generalnie ma korzenie niemiecko-francuskie i po francusku ta nazwa oznacza rower miejski, więc już wiesz, wokół Okej. czego przede wszystkim firma działa. Jeżeli chodzi o wyjątkowość biznesu, no tutaj jest bardzo unikalny model, bo każdy rower, który wychodzi z fabryki, to jest rower customowy, więc na czasy, w których jesteśmy, gdzie sklepy są przestokowane, każdy mocno rabatuje, żeby tylko wypchnąć, my mamy idealne rozwiązania, bo nie generujemy ciśnienia na sklepach, żeby odbierali kosmiczne ilości towarów preorderach. Rozumiem. I jednocześnie customowo jesteśmy w stanie wyprodukować każdy rower z oferty od 2 do 4 tygodni A i to dostarczyć też- do sklepu. A czy to też Wam ułatwia tak jakby operowanie tam już w Niemczech w fabryce? Chyba tak, nie? Bo macie magazyny po prostu konkretnych części, magazyny ram i tak jakby wszystko budujecie na zamówienie, tylko kapiecie kropelkami tak, co jest potrzebne do danego roweru. Dokładnie tak to działa i powiedziałbym nawet więcej, w związku z tym, że tak to działa, to u nas nie ma rowerów na stoku. Jeżeli nie masz rowerów na stoku, to ja jako osoba dbająca o rynek nie mam ciśnienia,
które przekazuje na sklepy, żeby one odbierały konkretne ilości, Dokładnie. bo musimy wypchnąć ten towar. My odwracamy ten model i budujemy na zamówienie, na potrzeby Świetnie. klienta. Okej, czyli tak i bardzo ekologicznie też pewnie. Ekologicznie, Ekologiczny sustainability model. to tutaj będzie bardzo pasowało. Kolejną maszynę, którą chciałem Tobie pokazać, to jest ten rower Vero DeVille. Zobacz, cały składany. Jest to rower, który na bagażniku ma zamontowane kółeczka, które umożliwiają nam poruszanie się z tym rowerem. Jest to rower elektryczny, ale możemy też go kupić w wersji analogowej, chociaż ja zdecydowanie polecam tak na miasto rower w wersji elektrycznej. Ma tutaj bardzo malutką baterię, w zasadzie to jest to range extender z firmy Male. Mamy z tyłu zamontowaną centralnie piastę, mamy takie małe koła, które mają bardzo fajną nazwę Big Apple, duże jabłko, 16-calowe koła, grubość opony 2,15 cala. Ten rower oczywiście możemy sobie w różny sposób skonfigurować. Możemy mieć ten rower z klasycznym łańcuchem i z normalną przerzutką niedrogą turnej, no bo ten rower ma być z założenia niedrogi. Jeżeli chcemy, to też możemy mieć ten rower w wersji totalnie analogowej. Tutaj nie mamy żadnych silników, ale gdybym ja taki rower dla siebie konfigurował, to zdecydowanie poszedłbym w tą opcję, czyli tak zwanego single speeda, czyli nie mamy tutaj żadnej możliwości zmiany biegów, no ale mamy tak przełożenie dobrane, że i tym rowerem i tak możemy sobie po prostu z fajną, przyjemną prędkością podróżować. Wiadomo, jest moc silnika, więc ten silnik nam pomaga. Jest to ten nowy silnik Male X30, który jest zamontowany tutaj w tylną piastę. Oczywiście ten rower teraz wygląda na taki mały, ale tutaj jest siodełko, które możemy wysoko podnieść, ale najważniejsze funkcje tego roweru to jest to, że możemy go sobie złożyć. Chciałem w praktyce pokazać, jak szybkie może być składanie takiego roweru. Mamy tutaj przez Velo DeVille też zamontowany ciekawy zegar, więc odpalamy zegar. Nie jestem jeszcze w tym temacie ekspertem, ale spróbuję sobie tutaj dobrze z tym rowerem poradzić. Ok, teraz już mam złożony rower na pół. Odbezpieczam te dźwignie i już mam też zabezpieczone siodełko. Kolejnym ruchem jest złożenie kierownicy i mamy rower w takiej postaci, który możemy sobie łatwo transportować gdzieś tam między windą, po chodniku do pracy. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze taką dźwignię, taki pasek, który możemy spiąć cały rower i teraz możemy ten rower fajnie przenosić. Jest to rower elektryczny, a ciągle jest to rower lekki, czyli to wszystko mi zajęło tam dosłownie 40 sekund łącznie z moim gadaniem. Teraz czy będę w stanie szybko ten rower z powrotem przywrócić do takiej postaci, żeby był do jazdy? Mam nadzieję, że tak. Rozkładam kierownicę, zabezpieczam kierownicę, wyciągam swoje siodełko, jedno, drugie, proszę bardzo, cyk i rower jest gotowy do jazdy. Spadam, yo! Tłumaczyłeś, że jest też taka opcja, że jak lakiernia chodzi danego dnia, to zbierają się jakieś tam różne odpadki lakieru i ten lakier cały potem mieszają i możesz mieć taki kolor eko, tak? Który jest Eco Grey, tak. mieszanką po prostu kolorów całego dnia. Tak, no i ten Eco Grey każdego dnia będzie inny, bo zależnie od tego, jednego dnia możemy użyć więcej białego do malowania, innego więcej żółtego, innego czarnego. Więc Okej, ekstra. to każdego dnia ten Eco Grey jest inny. Mam bardzo fajny przykład z Krakowa właśnie, z którego jesteś. Nasz dealer w Krakowie zamówił 2 rowery dla pary z Wrocławia, bo na ten Tak. moment jeszcze nie mieliśmy nikogo we Wrocławiu, jeżeli chodzi o sklepy. I para zażyczyła sobie rowery Eco Grey i chcieli, żeby one były w tym samym kolorze, więc musieliśmy zadbać o to, O rety. żeby ten Eco Grey, żeby te 2 rowery Z powstały jednej puszki w jednym momencie. okej. jednego dnia, żeby było malowanie tych bohaterów. Fajnie, świetnie, dobrze. Rowery Vero DeVille to nie tylko rowery miejskie, ale też rowery bardziej sportowe. W tym miejscu firma prezentuje 2 swoje gravele i są to, w ogóle tego nie widać, ale są to gravele w wersji elektrycznej i są to gravele na tych najnowszych napędach firmy Male. Tutaj mamy mały wyłącznik, mały wyświetlacz, wszystko pięknie pochowane, cieniusieńka bateria schowana w ramie. Napęd ten elektryczny jest ukryty w pieście. Jeśli chodzi o przełożenia, to możemy je oczywiście zmieniać za pomocą takiej typowo gravelowej grupy, która nazywa się GRX. Rower aluminiowy, rower, który jest malowany w Niemczech na specjalne zamówienie. Możemy sobie oczywiście rower skonfigurować w wersji takiej bardziej miejskiej, czyli z bagażnikiem, z błotnikami, z oświetleniem, albo możemy mieć taki rower bardziej sportowy
typowo surowy, bez żadnych dodatkowych akcesoriów. I tak na sam koniec tego materiału wideo chciałem Ci pokazać rower, z których tak naprawdę słynie firma Velo Devil, czyli typowy rower miejski, rekreacyjny dla takich osób jak ja po 40 na dojazdy do pracy. Rower o tyle ciekawy, że nie ma z tyłu żadnego zawieszenia, prosta konstrukcja, widelec amortyzowany z przodu, bardzo tutaj wygodne też miejsce do ładowania, nie musimy się gdzieś tam nisko schylać, tylko możemy tutaj sobie łatwo podpinać. Purion 200 akurat w tej specyfikacji, który moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem do tego typu rowerów. W rowerach sportowych to oczywiście wolimy mieć gdzieś kontrolery gdzie indziej poukrywane, ale tutaj w takim rowerze rekreacyjnym wszystko pod ręką, wszystkie funkcje, wszystko widzimy na wyświetlaczu. Bardzo mi się podoba to, że firma Velo Devil takie ma błotniki, które mega nisko idą, bo wiemy, że błotniki, które się wcześniej kończą, to one często nam chlapią buty. Może nie wygląda to najpiękniej, ale jest mega praktyczne. W tym rowerze też mamy zastosowany ten najnowszy, świeżo co pokazany silnik Performance Line. Silnik, który i tak zapewnia nam 85 Nm wspomagania w wersji PX, którą też możemy tutaj sobie wybrać w konfiguracji. Zapewnia nam do 90 Nm momentu obrotowego. Ten rower jest bardzo fajnie skonfigurowany, bo tutaj mamy takie sprytne podnóżki znane z motocykli i skuterów. Mamy tutaj zamontowaną taką rączkę i siedzisko. I co chcę powiedzieć, normalnie to nikt tutaj nie może włazić, bo tutaj jest ekspozycja, ale ja znam Bartosza, więc mam specjalne prawa. Co chcę pokazać, że bagażnik ma udźwig aż do 60 kg, więc możemy sobie naszą partnerkę spokojnie na takim rowerze, na takim bagażniku wozić. Jeżeli nie chcemy mieć tego siodełka, szybko je demontujemy. To jest taki system, gdzie szybko możemy sobie instalować różne rzeczy. Te bagażniki też występują w systemie MIG HD Heavy Duty, czyli do tych ciężkich zastosowań. Prosty, fajny rower, no nie tani, 3500 euro, od tej ceny zaczyna się cennik tych rowerów, natomiast niemieckie, porządne wykonanie, jak dla mnie, spoko. Jest jeszcze kilka smaczków na stoisku. Słyszałem o 3 nowych kolorach, tak? Tak, no generalnie jakbyś pomyślał, wielu producentów daje dany rower w jednym, dwóch, czasem może 3 malowaniach. My tych mamy kolorów ponad 30, no i stwierdzamy, że nadal to jest niewystarczająca ilość. Za nami rower, który w zeszłym roku w ramach ankiety na social mediach wygrał, został wybrany, trafił do produkcji na stałe. W tym momencie w trochę innej formie prezentujemy 3 kolory. Spośród nich wszyscy uczestnicy Eurobike'u mogą wybrać ten, który trafi na stałe do produkcji na przyszły A w sezon. ten sposób, okej. Dzięki wielkie w ogóle za zaproszenie mnie tutaj na stoisko. A jeżeli Tobie odcinek się podobał, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli jesteś na przykład właścicielem sklepu i chciałbyś prowadzić rowery Velo Devil do swojej oferty, to jak nawiązać kontakt z Tobą, Bartoszu? Myślę, że swobodnie możemy podać moje dane kontaktowe pod Okej, w opisie, filmem. dobrze. Tak, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, śmiało może pisać. Okej, a jeżeli klient jest zainteresowany rowerem, to jak wygląda proces? Jeżeli ktoś sobie zobaczy, to może wejść na stronę i wyklikać sobie samemu? Tak, na stronie możesz absolutnie jako konsument skonfigurować. Konfiguracja kończy się zapisaniem kodu, który nazywa się Velo ID. Okej. Z tym kodem udajesz się do dealera. Sieć dealerska cały czas się rozwija. Na naszej stronie jest zakładka, w której można znaleźć, gdzie jest dealer najbliższy Twojemu miejscu zamieszkania i dealer sprowadzi dla Ciebie taki rower w 2 do 4 tygodni. Okej, fantastycznie. Dobrze, to już nie przedłużamy. Dzięki wielkie za oglądanie z prądem. Hej. Cześć. Dzięki.